Dzień dobry, Michał Witkowski, kanał YouTube. Słuchajcie, wymeldowujemy się dzisiaj z Diego Suarez i jedziemy w kierunku Singui Rouge, ale już na starcie chyba jakiś problem jest. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Idziemy do recepcji się wymeldować. Ale się dzwoniła, to za klimatyzację 7 euro za każdy O, dzień. może? Nie wiem, to ile. No 7, no to tak. To normalne. Okay. Na 7 euro za noc. Za klimatyzację. No tak. No TV, no internet, condition. Okay? Yes. So next time, if you Next time I pay here, I don't order on internet. yes, and you can have this. No, I don't need. Okay. I don't need. Merci. Have a nice day. O, taxi driver się przygotowuje, ma pas tutaj na plecy. Ja wolę wypłacić kasę, powiem Ci, bo ja nie wiem. Mam, bo ja wczoraj wypłaciłem się dobrze, nie? No ja wiem, ale ja wypłaciłem i kupiłem koszulki. No tak. A tu widzisz. Quel bank? There, it's 200 metrów. Okay. Musimy trochę doładować pieniędzy, bo tam gdzie jedziemy nie ma już bankomatów, a będą chcieli kurczę kasę. Jak widzicie na załączonym obrazku, lepiej tutaj jeśli chodzi o Diego Suarez, o całe te dzwonić i rezerwować telefonicznie. Oczywiście nie znając francuskiego jest to bardzo duży problem, ponieważ Agoda, Booking nie działają tak jak chciałyby. Oh, it's there. Bo mój. Mais au moins, Oui, oui. Tak, i wypłacam kasę i jedziemy. Wyjeżdżamy z niego. Mamy godzinę 8 rano. Trochę opóźnienie, 8:11. Słuchajcie, skręciliśmy z głównej drogi na drogę do Singui Rouge. I tak 20 km będziemy jechać w jedną stronę, taką drogą. A potem jeszcze trochę chyba na piechotkę. Jedno chyba z najbardziej znanych miejsc na Madagaskarze, które odwiedzają. Kasa, trzeba zapłacić. C'est 25 000 $ par personne. English? 25,000 Oh, for 20. each. 25 za osobę czy za dwóch? Na osobę. Morenga Disco jest 30. Dobra, słyszeliście? 25 000 od osoby za wjazd. A to wszystko to są, co widzicie, to są drzewa mango. Widzicie jak dużo mango? Tylko jeszcze zielone. Red Singui Camp, restaurant, piscine. O! Nawet za 11 km mają ten basen i restaurację. I taką dróżką jedziemy. Rozkopali górę i jedziemy. Offroad w każdej części Madagaskaru. Pierwszy przystanek w Singui Rouge na widok. Stamtąd gdzieś przyjechaliśmy z Diego Suarez, a tam widzimy już morze po drugiej stronie. Daleko, nie wiem czy widać. O.
fait ça, ils doivent passer le contrôle. Oui. Słaby ten widok, ale przyjechaliśmy, to trzeba zobaczyć. Idziemy do tego Tsingy Rouge. Powiem wam, że jest strasznie gorąco, nie ma gdzie się schować. Weźcie czapkę. Nie bierzcie przykładu ze mnie. Après, monte Ah. de l'autre parking. Okej. C'est votre pied jusqu'à là. No spoko. Ok. Nie, Pour aller de okej. Jak widzicie, słyszycie, wszystko zrozumiałem. Trzeba iść prosto do parku. Nie przejmować się. Widok ładny, jesteśmy na jakieś 200 metrów wysokości. I kolejny trekking przed nami. Ho, ho, ho. Dla tych, co nie wiedzą, to wiele, wiele lat temu Madagaskar był przyłączony do Afryki i leżał pod wodą. Po tym, jak się odłączył od Afryki, to wyszedł na powierzchnię. Też dlatego jest tak ukształtowany troszeczkę. Wiecie, to sama glina tak naprawdę jest. Widzicie? Ogólnie bardzo duży kraj, 2 razy większy od Polski, ale nie ma specjalnie co sobą zaoferować według mnie. Ładne plaże, tak. I od strony kanału mozambijskiego, i oceanu. Głównymi turystami na Madagaskarze oczywiście są Francuzi, w drugiej kolejności Włosi, a angielski to u nich leży po prostu tak, że głowa mała, z nikim się nie można dogadać. Przewodników też ledwo tam dukają po tym angielskim. Weźcie sobie pod uwagę. To są formacje skalne z tego. O. Jak z filmu jakiegoś Mad Maxa. Ładnie wyglądają, powiem wam. Podejdziemy bliżej, zobaczymy. Tyle kilometrów przejechać, żeby zobaczyć kawałek, kurczę, piasku, że tak powiem. No ale dobra, no, edukujemy się, panie i panowie. Tak to wygląda. Tsingy Rouge. Widać? Idziemy dalej jeszcze chwilę. W każdym kraju wymyślą coś, żeby turystów zaprosić. My mamy w Polsce takich multum rzeczy. Kurde. Trochę jakby to w jaskini było od wody zrobione. Znaczy na pewno to od wody jest zrobione. Ale wszystko z piasku. Widzicie? Piasek. Chyba popsułem. Nikt nie mówił, żeby nie dotykać. Ta wycieczka będzie długa chyba, coś mi się wydaje. Lubię widoki, ale nie takie. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Tsingy Rouge. Ostatnio byliśmy na Tsingy Mewa z kamienia, a to z piasku. Przyda nam się trekking w takim upale, bez wody. Po tylu razach, ile byłem na Madagaskarze, pierwszy raz pojechałem w dużą ziemię.
I powiem wam szczerze, że nie żałuję, że wcześniej nie jechałem. Na Nosy Be jest wystarczająco dużo, żeby zobaczyć Madagaskar i odpocząć, plaże, ładne widoki. Tutaj, jak pojedziecie, to codziennie będziecie całe dnie w samochodzie i tylko wychodzić na godzinę, 2 godziny coś zobaczyć. Raz dziennie. Tak samo jak dzisiaj. Dzisiaj wyjechaliśmy rano z Diego, przyjechaliśmy tutaj i teraz będziemy jakieś 4-5 godzin jechać do Anbelube. To jest taka miejscowość w połowie drogi między Nosy Be a Diego Suarez. Tam będziemy spać i jutro z rana, bo tylko rano odpływają łodzie, jutro z rana wracamy na Nosy Be. Jaszczurki czasami można spotkać wygrzewające się. Czasami są węże. Najbardziej jadowite na Madagaskarze chyba są skorpiony, ale to też nie jakieś takie zabójcze, przynajmniej dla dorosłego człowieka. To jest glina, prawda? Tak mi się wydaje, wygląda jak glina. Albo jakiś rodzaj piaskowca. To wszystko czerwone jest. O, tu zrobili jakiś taras. Arbre. Taras i tam. Z drzewkiem w cieniu. Mogliby jakieś piwko sprzedać, to by było od razu lepiej usiąść sobie, popatrzeć w takim miejscu. Jak wiecie, jakie tu filmy były nagrywane, to dajcie znać. Fajnie wiedzieć. Jakiś Star Trek może był nagrywany, albo coś. Coś mi się tak kojarzy. O, a tutaj płacząca rzeka krwią. Mamy nadal porę suchą tutaj. No dobra, nie będę was zamęczał tym, bo to cały czas to samo jest. Jak wam się podoba, możecie przyjechać, pozwiedzać, a jak nie, to już widzieliście. My dzisiaj będziemy zwiedzać Anbelube. Hotelu nie zarezerwowaliśmy, jedziemy na pałę. Będziemy szukać hotelu na miejscu. Strumyk znaleźliśmy, słuchajcie. Widzicie? Wypływa ze źródełka podwodnego i tędy płynie. Bonjour. No, very nice. Woda jest, to jest i życie. Punkt odpoczynku. Trasę 2-godzinną zrobiliśmy w pół godziny. Jak nie szybciej. O, stamtąd przyszliśmy. Słuchajcie, mamy problem. Sprzęgło się rozwaliło w naszym kochanym samochodzie. Właśnie jesteśmy w trakcie naprawy. Tutaj jeden grzebie u dołu, a drugi naciska na sprzęgło. Mam nadzieję, że zaraz naprawią, bo już czekamy pół godzinki. Ale jest cień, ładny wiaterek, więc fajnie. Z tego Tsingirusz wchodzicie jedną stroną i wychodzicie drugą stroną, tak? Cała trasa, tak jak idziesz, to pół godzinki maksymalnie. Z postojami może być godzinka. No tutaj
ładnie spalona, co? Tutaj ziemia spalona strasznie. Widzicie to? Wszystko spalone. Zero wody. I dopiero tylko doliny troszeczkę. Tak wygląda normalnie malgaska wioska pośrodku niczego, słuchajcie. A samochody tylko przejeżdżają na pełnej standardowe czasami są punkty kontrolne. Rzeki powysychały, słuchajcie. Nie ma wody na pustynię, a tu coś sadzą. Słuchajcie, dojechaliśmy do Ambalube, jestem w pokoju z widokiem na nic, ale najtańszym pokoju w takim ładnym hoteliku. Pokażę wam pokój. Taki pokoik z jednym łóżkiem, klimatyzacją, telewizorem, jakimś małym biureczkiem i normalną łazienką za 75 zł. Tylko oczywiście musicie pamiętać o tym, że ten hotel jest pośrodku niczego. Ambalube to jest, tak można powiedzieć, w połowie drogi do Diego Suarez, między Nosy Be a Diego Suarez. I tutaj nie zobaczycie białych na ulicy. Ja przynajmniej nie widziałem. Mają parę hoteli. Ten hotel na przykład nie możesz zabukować na Bookingu, Agodzie, tylko telefonicznie albo przyjechać i zarezerwować. Jeśli to jest jeden pokój, to widziałem, mają bardzo dużo pokoi. Ceny pokoi od 80 do 85 do 110 zł. Jakoś tak. Ale w porównaniu z tym w Diego Suarez, to ten jest pierwsza klasa, powiem wam. Jakby nówka była, powiem. Czerwona ściana, o. Tutaj. Widok tylko jest tragiczny, bo widoku brak. Pewnie dlatego cena najtańsza. Klimatyzacja działa, nie ma lodówki. Ale a na korytarzu wygląda to tak. A pójdziemy do Konrada, może on będzie. No i macie tutaj na kartę wszystko. A jak to wygląda tutaj na ulicy? Wygląda jakby dopiero co zbudowane, powiem wam. A to jest widok na ulicę. Hotel nazywa się Mona Hotel. M-O-U-N-A się pisze. Mapa Madagaskaru. Słuchajcie, Nosy Be jest tutaj, a tutaj, my byliśmy tutaj, a teraz jesteśmy tu, Ambalube. A jutro rano wracamy do portu tu i stąd płyniemy na Nosy Be. Ambalube to jest chyba taki główny plac. Mają internet. Tam jest Ambaina i tyle. Szukamy restauracji, ale tutaj tylko mamy kuchnię gargotą ichniejszą i to będzie wyzwanie znaleźć normalną restaurację. Dotarliśmy do restauracji Eden, słuchajcie. Jest za 50 groszy na jedzenie. Tak, nawet za 50 groszy możecie zjeść. Co byś chciał? Sałatka jest, salatę wertek, jest entrée. What you recommend? Spaghetti recommend? nawet jest. Recommend, what you recommend? Where is the best food? Okay, I want the poulet. Spaghetti jest. Poulet, yeah. Poulet with french fries, pommes frites, it's okay. Czy chcemy, Czekaj, ja czy sobie może z przetłumaczę. zebu chcemy? Ja sobie też Les przetłumaczę. fruits avec pommes frites. Maybe zebu. You have zebu?
mistake? No? Okay, pull it. It's okay. No anglais? Stawki na ziemi, słodko, podrosówka, zielona, surowość i kartona. Ciekawe. Słuchajcie, to już wiecie jak tu się zamawia w restauracji. Nie lubię używać słownika, pewnie dlatego. Ale Google Translator, zdjęcia z tłumaczenia z francuskiego na polski działa bardzo dobrze. Tylko ustawcie z francuskiego na polski. Słuchajcie, jedzenie w Ambalubé. Kurczaczek z frytkami, sałatką i jeszcze sałatka dodatkowo. Tutaj Konrad dostał kości do obgryzania po filipińsku. Jelin by się cieszyła. Wiesz? To jest idealne. Tak, very small. O, mes. Ja muszę coś jeszcze zamówić, bo to jest za małe. Dobre, takie bym powiedział ekologiczne jedzenie. Niedopieczone jeszcze do tego mięsa. Starały się. Pierwsi klienci jesteśmy dzisiaj i ostatni. Dopiliśmy 2 piwka, zjedliśmy taki słaby, bym powiedział, obiad. Idziemy taką malgaską wioską, bym powiedział, w dużym mieście. Tak? Ale fajnie, bo już słońce nie pali. Dobra. Słuchajcie, trafiliśmy na miejscową piekarnię. Weź 2 razy to samo co ty. Dobrze. Tutaj mamy lody, a tutaj mamy cennik pizzy. Czy pizzę na pół wiecie? Ja bym wziął pizzę na pół. Którą? Obojętnie. Byle nie owoce morza. Polonezę? No, na przykład. Ogólnie tutaj nic nie ma dla osób, które nie podróżują za dużo. Trzeba się przyzwyczaić do klimatu tutaj. A zobacz, czy mają bułki. Panini. Półki mają, ale pani... Czyli tylko mają bułki, nie mają ani pizzy, ani panini, żeby sobie zjeść. Więc... Na lody? Nie, kurde. Tutaj ludzie lodów nie jedzą, mamy lody. Na Co? patyku nawet są. Pistacja, O kurczę. noisite, ciokomente, wanilia, Słodki. pistacjowe. Malgaskie lody. Ale ja mam z czymś. Ja pistację czuję. Dobrze. To moje pierwsze na Madagaskarze, powiem wam. Słuchajcie, jakby nie było filmu przez kolejne 2 tygodnie, to znaczy, że to jest wina tych lodów. Jebią wszystkich na kasę. Zapłaciliśmy 1 200 000 ariarów driverowi, pierwszego dnia 900 000. Nie policzył, a teraz się rozstajemy z nim i mówi, że zapłaciliśmy mu 700 000. I tak na każdym kroku. Jebią cię na kasę, o cały czas. A to nie wiem, czy to poprawnie polityczne. No, ale to prawda tutaj. Dobra, teraz jesteśmy w porcie w ogóle, nie wiem, czy pamiętacie, tutaj stąd przypłynęliśmy. Trzeba kupić bilety. Kurwa, tam 200 nam się wyjebać. No a tutaj. Bonjour. It's okay. It's not the full, donc Bo mam, czyli commence. To tak wygląda kasa, jeśli chodzi o bilety. Tutaj. Jak zwykle ciekawie. Dianbe. Janbę. Dianbe. Merci. Chyba przestanę kochać ten Madagaskar. Naprawdę. Fajnie było zobaczyć i na tym się skończy, jak tak dalej pójdzie.
Teraz czekamy na naszą łódź, aż się zbiorą ludzie. Może być tak, że się nie zbiorą. Chcieli nam sprzedać prywatną łódź, a musi się zebrać, nie wiem, tam 20 parę osób. A my trochę tu postoimy, bo nie zapłaciliśmy ekstra za prywatną łódkę. Tylko musimy poczekać, aż się wszyscy zbiorą. Ale przynajmniej sobie popalamy się. Nasz driver w końcu nie przyznał nam racji, ale nie chciał od nas kolejnych 200 000 ariali. To jest całe 200 zł, prawda? Nasz błąd chyba, że nie przeliczył przy nas, co? Więc pamiętajcie, że jak dajecie pieniądze, to niech jeszcze przy was przeliczą. Wtedy będzie ok, nie będzie mógł się ten. Cała nas wycieczka, gdybyście się pytali, nas kosztowała tak. 150 zł za drivera i samochód. Do tego trzeba doliczyć jakieś wstępy około 150 zł, 200 zł na osobę. Paliwo jakieś 500 zł i nocleg, prawda? I jedzenie. Nocleg o 70-80 zł za dobę, do 100 zł i tyle co zjecie, tak? Czyli cała wycieczka nas na dwie osoby wyniosła no, poniżej 2000 zł. Ogólnie nie czuliśmy się, że jest niebezpiecznie czy coś. W nocy normalnie chodziliśmy i po Anbelube, zobaczcie jak to wygląda po nocy, i w centrum, w Diego. Tak jak też Andrzej nam mówił, jest bezpiecznie. Oczywiście w miarę trzeba zawsze uważać, bo to dzisiaj jest bezpiecznie, jutro może nie być, więc pamiętajcie to, zwłaszcza jeśli nie mówicie po francusku albo malgasku. Ale mi się wydaje, to nie jest jakoś tam strasznie drogo za 4-dniową wycieczkę, 3,5 dnia, żeby zobaczyć dużą ziemię. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Słuchajcie, dojechaliśmy wreszcie do Nosy B. Wykąpałem się, wróciliśmy do hotelu, wykąpałem się. Podróż była spokojna. Idziemy teraz do restauracji, podobno jakiś obiadek na nas tam czeka. Więc jak będziecie kiedyś na Nosy B, to warto sobie zajść do Andrzeja, bo ma naprawdę dobre jedzenie. I to nie wciskam kitu. Wszystkim Polakom smakuje. Nie znam chyba takiej osoby, której nie smakuje. A i wyobraźcie sobie, że nie wyczyścili mojego pokoju przez 4 dni, jak was nie było. Takie wiecie, dwie wycieczki obowiązkowe, które tutaj są, to jest Nosy Irandża i 3 wyspy. No i ja wszystkim polecam, jeśli lubią kłady, zwiedzić sobie wyspę na kładzie. Po tych kurczakach, kurde, malutkich na dużej ziemi, to już mam dosyć tych kurczaczków. Nie da się tym po prostu najeść. No kurde, trochę się czuję jak na Filipinach tutaj, że nie potrafią robić tego jedzenia. Jedynie Francuzi, prawda, tutaj rezydenci, no to i mają restaurację, no to oni umieją i uczą. Nie wszędzie można zjeść pierogi ruskie, prawda, i mielone. Chociaż nie, no już od Andrzeja jedliśmy mielone tydzień temu. Znowu nas ciągnie w to samo miejsce, słuchajcie. Do Loch Ness, polskiej restauracji na Nosy B. O, i dalej mu licznika chyba nie naprawili, bo słyszę, że działa agregat. Głośno jest. Trochę polskości na Madagaskarze. Dzień dobry, smacznego. Nie mogliście się doczekać na nas. Co macie dobrego? Już zjedliście. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O. Dzień dobry. Andrzej nas ugościł po wyprawie na dużą ziemię. Zobaczcie sobie. Na to. O kurczę. No właśnie, no właśnie. Ja nie wiem jak my to zjemy, ale tam Ale byliśmy najlepsze, że głodni. polskie media nic, nie? A we francuskiej telewizji aż że. Jadłem. Sprawdzałem. Bo Andrzej wiedział, że tam nam słabo karmili na dużej ziemi. Ale co na to, nie? To jest kurczaczek, kurde. To jest jedzenie, a nie tam jakieś piłki.